kanale. Zaczynamy weekly vloga. Elia chciał się przywitać. Hello! Eliasz się chciał przywitać. Jedziemy na Yongdo, zjemy shabu shabu. Może pójdziemy gdzieś na spacer, zobaczymy, bo dzisiaj niestety jakość powietrza jest naprawdę słabiutka. Słońce jest za taką strasznie mgłą, więc to widać mocno, że jednak pogoda dzisiaj taka choć ładna, choć słoneczna, to jednak jest to zanieczyszczenie całkiem sporo, więc nie wiem, czy nie będziemy ryzykować i po prostu nie wrócimy do domu. Jedno z dwóch rzeczy, albo po prostu założymy maseczki. No, poświęcę makijaż dzisiejszy, żeby przejść się na spacer. Zobaczymy, bo plan jest jak na razie po to, żeby coś zjeść. Jesteśmy głodni, w domu nic nie ma, wyczyściłam lodówkę. Wyczyściłam zamrażarkę, może później tylko pojedziemy do sklepu, to na jutro zrobię papryki nadziewane, bo już ugotowałam ryż, mam papryki i jeszcze tylko muszę kupić mięso mielone, więc będzie może jutro z sosem pomidorem, dawno nie było, więc skorzystam. Dobra, jedziemy i do usłyszenia już wtedy na miejscu. A 벌써 만나고 왔구나? On the back. W końcu wybraliśmy się na spacer po jedzeniu, bo sporo zjedliśmy, sporo się najedliśmy, więc taki spacer jak najbardziej. Możecie kojarzyć to miejsce już z wcześniejszych moich vlogów. Na pewno kojarzycie tą latarnię, jeżeli jesteście na bieżąco. Jeżeli nie, no to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia tych filmów. Byliśmy też tam z moimi siostrami. To jest droga wyboista z wieloma kamieniami. Czasami brakuje drogi, więc polecam się przejść właśnie z Chydnią-Maul tutaj. A jeżeli nie mamy sił, to lepiej zrezygnować, bo jest jednak ta droga trochę, no nie, że niebezpieczna, ale sporo trudności. No i do tego jeszcze trzeba mieć czas. Nam zajęło to jakieś 2 godziny i takim spokojnym marszem, więc to już naprawdę zależy od chęci i od możliwości. One, two, three. 하윤아, 졸업 축하해. 사랑해. 사랑해. 아빠 패스. Idąc w tamtą stronę, gdzie są te takie murale z Henio, były naprawdę dobre lody, matcha. Co prawda były takie kręcone, ale chyba wyrabiane z naprawdę dobrych składników, bo i mojej siostrze i mi bardzo smakowały i niestety już ich nie ma. Raczej budka stoi, kawę można kupić, ale lody nie, więc mam nadzieję, że one wrócą i może kiedyś jeszcze tutaj przyjadę i sprawdzę, czy będą mieli te lody, bo naprawdę były pyszne. Jest ostatni dzień Solar, jesteśmy na Songdo. Idziemy zjeść mięsko do naszej ulubionej restauracji. Mój mąż jutro idzie do pracy, Eliasz do żłobka, więc szybko nam w tym roku minęło, ale i tak myślę, że fajnie spędziliśmy, co prawda troszkę osobno, ale mój mąż za to odwiedził rodzin.
Oh, it depends on people. Mamy dżancikę, tu jest cebulka, tu jest biała, raczej rzodkiew, ale marynowana na ostro, kimchi, sól oraz olej sezamowy do samgyeopsala. Tutaj jest ryż, wzięliśmy na półkę z mężem, oczywiście cebulka razem z sosem, kimchi, kurczak oraz samgyeopsal już się robią na grillu, a mamy także sałatę, czosnek i sosy mojego męża, czyli samjang i chyba czosnkowy z tego co kojarzę. There's people there. Food. O, rybki! Myki. Mamy dzisiaj walentynki, ja jadę spotkać się z koleżanką. Z mężem będziemy mieli randkę jutro, a dzisiaj z koleżanką. Niestety tak wyszło, ale jest to w miarę taki fajny zbieg okoliczności, a to dlatego, że jutro jedziemy oglądać mieszkanie. Dzień wcześniej możemy sobie zobaczyć mieszkanie, jak to wygląda, takie dzień na sprzątanie, więc jutro je już zobaczymy, dlatego sobie zrobimy mini randkę już w naszym nowym mieszkaniu. Najbardziej czuj. Ja mam wrażenie, że jedyne co ja robię to jestem na diecie. Te szyby? Już? A moim zdaniem warto, zwłaszcza jeśli szukacie czegoś powiedzmy droższego. 여러분, 해물을 아직 다운로드 안 하셨다면 정말 큰 손해를 보게 됩니다. tam przechadzać. Tam jest taki dach, taka aranżacja artystyczna, trochę przypomina. Więc my tu sobie na zapasikach posiedzieliśmy, tu byliśmy w muzeum. Oficjalnie piję moją pierwszą kawę w nowym mieszkaniu. Mamy taki bałagan straszny. To jest to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu masakra. Do tego jeszcze półki, które myślałam, że będą tutaj z tyłu za kanapą, jednak do końca nie pasują, są za długie, więc będziemy musieli je przenosić. Pójdą wtedy jako regał do książek w miejscu, gdzie będziemy mieli książki, właśnie taki bardziej kącik czytelniczy naszej rodziny. A tutaj damy po prostu tą ten mniejszy regał, ten, który był wcześniej w kuchni, którego możecie właśnie kojarzyć z kuchni, i on właśnie pójdzie sobie tutaj. Tak, myślę, że chyba będzie tak najlepiej, a tutaj za to z tyłu właśnie zrobię taki kącik kawowy. Tak wszędzie wszystko powoli ale widziałam kiedyś we vlogu, o którym Wam jeszcze opowiem, bo chciałabym też zacząć na kanale taką fajną serię, która ostatnio robi się bardzo popularna na YouTubie, ale to jak wypuszczę ten filmik, to dowiecie się, o co chodzi, ale film od Sam and Victor. Z tego co kojarzę, oni się tak właśnie nazywają, Sam and Victor, i oni bazują w Hongkongu, ale często właśnie jeżdżą po innych zakątkach w Azji. Na pewno wcześniej mieszkali w Japonii i mieli też troszkę inny content. Teraz mają też inny całkowicie. Kiedyś chyba z tego co słyszałam, to robili jakieś unboxingi. Nie doszłam tak daleko do ich starego kontentu, a teraz właśnie bardziej podróżują po Japonii, w Korei byli w zeszłym roku,
W Japonii bardzo często są, ponieważ mieszkali, a bazują ogólnie w Hongkongu. To właśnie widziałam, jak mają mieszkanie zrobione, to mają właśnie taki kącik kawowy w salonie i bardzo fajnie to wygląda, mi się bardzo to spodobało, więc chciałabym chyba u siebie takie coś właśnie też zorganizować. Tym bardziej, że kuchnia wydaje się duża, ale przez to, że ta wyspa jest mała, więc do pracy nie ma aż tak dużo blatu, jakby się mogło wydawać. Wszędzie są takie małe odcinki blatu, więc tutaj jednak będę musiała troszkę poprzemieszać do czasu, aż jednak nie powiększymy tej wyspy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pewnie sporo czasu troszkę minie, zanim to zorganizujemy. Dzisiaj też na pewno ma Pan przyjść od air conditioner, dlatego że mamy problem i ciężko jest go rozwiązać. Nie wiadomo co się stało. Nie chodzi tutaj o ten główny air conditioner, tylko ten właśnie u nas w sypialni, o którym już Wam wspominałam, że on przestał nam po prostu działać, więc będziemy go naprawiać i jeszcze przyjdzie ktoś, kto naprawi nam klowę, ponieważ tam tam mały pasek przestał działać też w niej i jest plan do naprawy. Ja wracam do mojej kawy i wracam do Miłość jest ślepa. Wyszła nowa seria, oczywiście ja sobie tam sporo skipuję, bo... Cholera, nie wiedziałem. Dawno temu. Dobra, któryś raz już próbuję nagrać, już prawie skończyłam moją pielęgnację, próbuję ją troszkę ogarnąć, ponieważ przeprowadzka się mocno na nią odbiła i niestety mam mocno zaczerwienioną policzki, brodę, więc staram się jakoś to ogarnąć i też nagrać któryś raz to, dlatego już mam prawie ukończoną pielęgnację. Ja stosuję teraz La Roche-Posay Clardo Plus M. Wcześniej miałam bez M-ki i naprawdę mi się spisywało, jeżeli chodzi tutaj o strefę brody i policzka. Staram się nakładać codziennie 2 razy dziennie tak naprawdę i mi to pomaga zlikwidować, troszkę lepiej to wygląda, nie szczypie, to co jest najważniejsze po tym kremie, więc to w jakiś sposób pomaga, ale nadal nie znam przyczyny, więc szukam i teraz jeszcze zrobię lekki makijaż i wtedy ogarnę włosy jeszcze, właśnie włosy. W ogóle mieliśmy okazję poznać naszych sąsiadów, raczej ja poznałam sąsiadkę w windzie, kiedy znosiłam rzeczy z samochodu do mieszkania, to wjeżdżała ona razem chyba ze swoją mamą. Tak myślę, może to była teściowa i 2-miesięcznym dzieckiem. 2-miesięcznym, czemu wiem? Dlatego, że był u nas ochroniarz i właśnie opowiadał, mój mąż zapytał się o sąsiadów, to powiedział, że właśnie żyją na dole z 2-miesięcznym dzieckiem. Oni niedawno temu się wprowadzili, z tego co kojarzę, troszkę wcześniej niż my, chyba tak z miesiąc, tak obstawiamy i mają właśnie 2-miesięczne dziecko. Trochę skomplikowane to może być, dlatego że wiecie, 2-miesięczne dziecko potrzebuje spokoju, ciszy, mama musi odpocząć, bo to jest taki ciężki okres, ciężki, nie ciężki, to zależy oczywiście od dziecka, ale raczej będziemy się starali nie nadepnąć im na odcisk przez cały czas. Mieliśmy na przykład właśnie młode małżeństwo z małym dzieckiem wcześniej w Mokpo, no to mieliśmy ciężko przez cały czas były na nas narzekania, że to za
za głośno, to za ten, nawet jak kupiliśmy te specjalne maty na podłogi, żeby właśnie nie było słychać. Zobaczymy. Raczej z tego, co mąż usłyszał od ochrony, to raczej wydają się mili i uprzejmi, więc na pewno można się z nimi na spokojnie dogadać. Raczej chyba nie powinni jakoś tak mocno na każde po prostu za przeproszeniem pierdnięcie na nas narzekać. Oczywiście będziemy się starać jak najciszej, uszanować to, że mamy właśnie sąsiadów z małym dzieckiem. No i po prostu zobaczymy, nie? Będziemy tak żyć i mam nadzieję, że wszystko się... Mój mąż za to spotkał sąsiada i mówi też, wydaje się miły, więc mamy nadzieję. Jeszcze nie dostawałam mocniej. Muszę zacząć ogarniać tutaj. Jest taki bałagan. Nie chcę wam tego pokazywać, bo po prostu aż wstyd, że tak mamy teraz tutaj. No ale chyba to są takie właśnie przeprowadzki. Chciałoby się mieć porządek. Myślałam, że będę po kolei wszystko układać, a jednak ciężko coś znaleźć, ciężko w ogóle ogarnąć, do tego jeszcze musimy poprzestawiać meble, więc no naprawdę myślałam, że jakoś to tak sprawniej pójdzie, ale jednak trzeba się przyzwyczaić do tego, że przeprowadzki jednak zajmują trochę czasu i jest tutaj odrobiny brak organizacji. No, ale zobaczymy. No, powoli będę wszystko ogarniać. Wybieramy się dzisiaj na wycieczkę. Raczej wycieczką. Jedziemy do Kansogu. Będziemy wybierać kafelki do naszej łazienki, żeby ją zrobić. No niestety musimy, żeby po prostu odzyskać za to pieniądze. Wcześniej właśnie tych kafelek, wcześniej te kafelki tak nie wyglądały, więc po prostu byli właściciele muszą nam zapłacić za naprawę, a żeby to zrobić, musimy najpierw je naprawić. Całym dniu spędzonym w sklepie z kafelkami. W końcu wybrałam te kafelki, zjedliśmy. Byliśmy już w mieszkaniu, co wam za wiele nie pokazałam, ale za to jedziemy teraz do Songdo. Jedziemy do Songdo, żeby zobaczyć festiwal. Dzisiaj jest pierwsza pełnia księżyca roku kalendarzowego. Jest to festiwal pierwszej pełni księżyca w nowym roku kalendarzowym. No, daję rączkę. No, daj rączkę, Elia. Chodź i musimy czekać tutaj, jak panowie policjanci pozwolą. Mój mąż musiał zaparkować, więc szuka miejsca. No i już się kończy powoli. Dogasa, sporo ludzi przyszło, jak możecie zobaczyć. W Korei świętujemy Cheonwol Daeborym. Kiedyś było bardzo ważne święto czczone u starszego pokolenia Koreańczyków. W tym momencie właśnie
czcimy w taki sposób, że idziemy właśnie na takie festiwale, podpalamy stos właśnie stworzony przez organizatorów i życzymy sobie życzenia noworoczne. Teraz to święto nie jest obchodzone tak hucznie jak kiedyś, ale jak widzicie, na taki festiwal chętnie wiele osób przychodzi. My dzisiaj trochę późno się wybraliśmy, ale też chyba nie spodziewaliśmy się takiej ilości ludzi jak dzisiaj na Songdo. Dlatego też bardzo wysoko zaparkowaliśmy samochód. Tutaj nowe budynki się budują na Songdo, jak widzicie. Jest ich naprawdę dużo, rozwija się tutaj ta okolica. Chociaż mój mąż mówi, że bez metra to raczej ciężko, aby się bardziej ta dzielnica rozwijała. Na pewno jest to bardzo ciekawe miejsce turystycznie. No i dlatego też późno przyjechaliśmy i nie mieliśmy gdzie zaparkować, dlatego byliśmy na samej końcówce. Raczej pierwszy raz widziałam na żadnym takim festiwalu tutaj na Songdo, którym byliśmy, nie widziałam tylu ludzi jak dzisiaj. Na wodę. Będziesz strzelał wodą? A nie ma. Nie ma wody. W dzień Chonwol-deborym często właśnie ludzie jedzą ryż z 3 ziaren oraz przystawki z warzyw. Jest to po to, aby uczcić nowy rok i życzyć sobie w nowym roku sporo dobrych wiadomości oraz aby nowy rok przyniósł bardzo dużo owocnych plonów. Idziemy coś zjeść, mieliśmy zjeść coś na Songdo, ale tam jest naprawdę dużo ludzi i wszędzie kolejki, więc idziemy na tonkasy na Yongdo, bo i tak byśmy musieli jechać właśnie tutaj do przez tą... I tak byśmy musieli jechać po prostu przez Yongdo. Pojedzone naprawdę polecam. Jeżeli będziecie tutaj, to daję wam znać, gdzie możecie się dostać. Moi rodzice też tutaj jedli i naprawdę im smakowało. Choć tonkasy były naprawdę grubiutkie, to i tak w środku były naprawdę soft, takie mięciutkie, rozpływające się w ustach. I co jeszcze jest najważniejsze, to to, że chociaż były różowiutkie, to one były różowiutkie dlatego, że naprawdę długo w niskiej temperaturze były smażone, a nie dlatego, że były surowe. Więc jeżeli chcecie, polecam. Do tego spróbujcie nietypowej przystawki, bo kimchi, ale chyba z sosem sojowym. Nietypowe i nieostre, więc warto do spróbowania i możecie się przekonać, że właśnie tonkasy, taka wieprzowina na przykład z oliwą truflową także dobrze smakuje. Dobra. Jest Eliasz. Może w kartonie? Nie ma. Może za drzwiami? Nie ma. No to gdzie się schował? A może w szufladzie? Nie ma. O! A kuku! Mam już dla Eliasza i kolegi prezenty. Jakieś takie mini przekąski, bo mam soczki, jakieś żelki. Te właśnie fajne takie zero cukru i witaminkę. Coś takiego. Tutaj dzieci w Korei bardzo często takie rzeczy wcinają. Tu mój makijaż na dzisiaj. Taki skromniutki dzisiaj, bo naprawdę nie chcę obciążać sobie skóry, a tym bardziej, że wszystko mam w pokoju obok, więc musi mi wystarczyć. Nie jest źle, więc zobaczymy, bo ostatnio ze stresu i ogólnie z tego całego wszystkiego moja twarz nie wygląda za dobrze. Miałam takie wypryski straszne, ale to chyba przez tą całą przeprowadzkę. Tu chyba mi się wydaje, że jest troszkę bardziej suche powietrze, ale nie jestem pewna, bo czuję ściągniętą skórę przez cały czas. Tu w okolicach najbardziej czoła, ale po prostu zobaczę, jak to później będzie wyglądało.
Teraz po koleżankę na metro. Mamy tak naprawdę tutaj prawie prostą drogę. Musimy później jeszcze na lewo skręcić, więc to jest jakiś taki kawałek. Tak naprawdę nie jest daleko, jakieś niecałe 5 może, jak idziemy z górki. I też możecie zobaczyć, że górka wcale nie jest jakaś duża. To taka malutka. Widzicie, sporo tu jest kawiarni, jakichś restauracji i to w cenach ferów. Jest to, że bardzo blisko mamy dużą ulicę, ale nie słychać tego odgłosu. Elia, tu chodź! Więc taki jest mały plus. Jesteś małpą. Tutaj na tej stacji nie mam żadnego pasażu ze sklepami czy coś tym podobnego, ale nie wiem co to jest. Bazylia. Ja nie jestem fanką popcornu. Annyeonghaseyo. Nie, popcorn ma szukać. Tu chodź. Matko, patrzcie, jest tutaj chyba normalnie stacja paliw. Osiedlowa stacja paliw, tak mi się wydaje. No to wygląda, bo co to innego jest? Woda? Już kolejny raz nagrywam, dlatego że nagrałam w slow motion. Już widzę, że światło zaczyna mi zanikać. Moja koleżanka właśnie została już odprowadzona, pojechała do domu, właśnie wsiada w autobus. Było naprawdę fajnie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to po prostu moja koleżanka oraz ja to już jesteśmy po prostu wypompowane. Niby dwóch rodziców, dwójka dzieci, ale jakby to ściągają z jednego rodzica w dwójkę. Naszych sąsiadów na dole, u góry i po lewej stronie sprezentowaliśmy takie kosze, można by powiedzieć, kartony razem z mandarynkami z Jeju. Za to otrzymaliśmy od naszych sąsiadów z dołu także prezencik, taki secik herbat. To są te koreańskie yucha z pomarańczami z Jeju. Tu jest pomarańcz taka klasyczna halabon, a tutaj to jest chyba ta taka zielona putkiolcza, i którą dzisiaj właśnie wypijemy, jak tylko ją wyciągnę z tego opakowania. Przerywam sprzątanie, aby Wam pokazać zachód słońca. Mamy widoczek na budynek i zachód słońca. No, tak żółtawo dzisiaj się zrobiło. Nie jest to dużo widoczne, ale myślę, że fajnie. Właśnie tam z tyłu, tutaj jest góra, która ma naprawdę ładny widok na panoramę całego miasta i ogólnie polecane jest właśnie, żeby zobaczyć, kiedy będzie się w Busan. Nie. Ciężarówka.
ciężarówka. Patrz, kot na kartonach. Idę. No, miał je. Na samo zakończenie dnia także chciałabym Wam pokazać mój widok z okna. Jedna z Was poprosiła o widok z okna nocą, więc proszę bardzo, zapraszam, możecie podziwiać, a ja chciałam się z Wami w tym miejscu pożegnać. Oczywiście zapraszam do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!